Cześć, dzisiaj uszyjemy taką torbę. To jest torba ze sznurka, a na zewnątrz mamy ożebrowanie z ekoskóry. Naszą bazą wyjściową będzie takie ożebrowanie czy też szkielet ze skóry i mając to ożebrowanie jako wzór, uszyjemy kosz. Zadziałamy też inaczej, mając gotowy kosz, wykonamy ożebrowanie z ekoskóry. I dodatkowo taką wersję sportową z taśmy nośnej. Oto sznurek ciemny duo Fiber Crafters. Tak rozwijamy tutaj i w środku odnajdujemy kuleczkę i zaczynamy od tej części sznurka. Kilka wstępnych informacji dla przypomnienia. To jest sznurek o szerokości 5 mm. Dlatego parametry zygzaka ustawiłam na szerokość 5,5 i długość, czyli ten skok ząbków na 3. Mam założoną igłę do jeansu o grubości 90. Przygotowałam czarną nić. Tutaj mam akurat wigę o grubości 80, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby szyć tradycyjną nicią, najpopularniejszą 120, jeżeli dla naszej maszyny jest to odpowiednie. Ja jednak uważam, że w takim produkcie jak torba ze sznurka trochę mocniejsza nić będzie na pewno na plus. Zmniejszyłam docisk stopki. Przygotowałam też kilka szpulek z dolną nitką. No i możemy się zabierać za pracę. Zaczniemy od sprawdzenia wymiarów naszego dna. Szerokość to 12 cm, a długość 25 cm. Wiemy więc, że musimy zacząć od podstawy o wymiarach 25 cm na 12 cm. I aby uzyskać taki owal, od długości musimy odjąć szerokość i wtedy wiemy, od jakiego odcinka zacząć nasze szycie. Czyli 25 odjąć 12 to jest 13 cm i to będzie nasz wyjściowy odcinek. Koniec sznurka jest uformowany, wystające nitki są schowane do środka i możemy teraz odmierzyć odcinek 13 cm. Mamy 13 cm i możemy zacząć szyć. Tak wygląda początek naszej podstawy. Możemy sobie doformować tutaj, gdyby coś nam się wyginało w niepożądany kształt, w takiego herbatniczka. Z jednej strony, drugiej strony. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby tu było prosto i tu było prosto. Nasze dno ma już szerokość 12 cm i długość 24,5 cm. Możemy dopasować do naszego dna. Widać, że fajnie się dopasowało. Gdyby to była samodzielna torebka, to bym zrobiła jeszcze przeszycie bardzo gęstym zygzakiem wzdłuż pierwszego łączenia sznurka i tutaj zabezpieczając na zaokrągleniach, ale szkielet będziemy mieli ze skóry, więc myślę, że takie dodatkowe zabezpieczenie nie jest konieczne. Zaraz będziemy dążyć do utworzenia boków, ale te pierwsze rzędy nam się troszeczkę podwiną, więc żeby nie zmniejszać za bardzo dna, to przeszyję jeszcze jeden pełny obrót
żeby to dno wyjściowe było większe i po prostu było z czego zabrać. Teraz po prostu fizycznie podnoszę dno, najbardziej pionowo jak dam radę. U mnie jest dosyć ta część zabudowana, więc chwilę potrwa zanim bok wypracuję. No ale będę się starała jak najszybciej zacząć wyprowadzać proste boki. Już mi się zaczynają podnosić tutaj boki i postaram się jak najszybciej szyć pod kątem prostym, żeby boki mi szły równo do góry. Tak wygląda dolna część naszego koszyka. Tutaj widzimy, że ten bok jest lekko zaokrąglony, ale odtąd będziemy musieli już utrzymać pion, żeby był równy na całej wysokości od tego momentu. Włożyłam kawałek koszyka, żeby sprawdzić, czy wszystko pasuje. No i widzimy, że jest dopasowany. Tutaj ładnie się ten bok układa, jest lekko zaokrąglony. I teraz będziemy musieli, szyjąc dalej, utrzymać pion, bo ta średnica jest taka sama jak tutaj, więc w momencie, jakby się nam boki zaczęły rozszerzać, po prostu góra by się nie zmieściła, a tutaj, jak widzimy, jest dopasowane, więc już większa średnica by nam nie weszła. Tak wygląda nasz kosz po kolejnej przymiarce. Myślę, że jeszcze z 2 rzędy można by doszyć i już będzie odpowiednia wysokość. Zabezpieczę końcówkę Magiciem, żeby w miarę niewidoczne zakończenie zrobić do zgubienia sznurka. Podsuszyłam trochę suszarką końcóweczkę i mogę zszywać. Jest jeszcze troszeczkę wilgotny ten klej, więc można sobie to podociskać, uformować i przeszyję jeszcze raz. Tutaj mamy to zakończenie, jest praktycznie niewidoczne. Możemy sobie jeszcze tutaj te sznurki ułożyć odpowiednio i bardzo ładnie nam się ten przeskok zniwelował. Te skórzane szelki mają zamontowane magnesy wewnątrz, z jednej i z drugiej strony, więc możemy do naszego kosza je przyszyć i wtedy będziemy mieli pewność, że nic nam się nie będzie przesuwało. To już jest finalny kształt i wielkość naszej torby, naszego kosza i po prostu sobie musimy wyznaczyć, w którym miejscu widzimy, że troszeczkę się to przesuwa, więc jak zamontujemy te zatrzaski magnetyczne, to już będziemy mieli utrzymane na odpowiedniej wysokości. Podkładka tego magnesu jest przystosowana już do przyszycia, więc możemy spokojnie wbić w te dziurki szpilki na ten moment, kiedy będziemy zaznaczać, w którym miejscu mamy przyszyć magnes. Tak samo z drugiej strony. W kilku miejscach po prostu jak odczepimy, to ten magnes nam zostanie w odpowiednim miejscu. Możemy od razu wybrać miejsce, w którym przyszyjemy metkę. Teraz możemy zdjąć ten szkielet ze skóry. Tutaj zostało nam zapięcie magnetyczne z tej strony, tutaj metka, wiemy gdzie ją przyszyć. Tutaj drugie zapięcie.
Ja akurat nie będę teraz przyszywać tego zapięcia i z drugiej strony też nie, bo obawiam się, że później jak będę wszywała do środka organizer, to będzie mi to zapięcie przeszkadzało. Jeżeli nie mamy w planach przyszywania niczego w środku, to spokojnie możemy już na tym etapie przyszyć zapięcia magnetyczne. Natomiast jeżeli planujemy wykonać wnętrze, to możemy jeszcze przeczekać na sam koniec, żeby po prostu nam maszyna nie haczyła w momencie, jak będziemy przyszywać do torby komin lub inne wypełnienie. Natomiast metkę swobodnie można teraz przyszyć. Jeszcze tak dla podsumowania, kosz ma wysokość 21 cm, wzdłuż 29 i w poprzek około 15-16 cm. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie pamiętaj o subskrypcji. Właśnie uszyliśmy kosz, który pasuje do takiego skórzanego stelaża. A teraz zróbmy inaczej. Mając uszyty już kosz, zróbmy stelaż. Najpierw pokażę Wam, jak możecie zrobić taką uprząż z taśmy nośnej. Mając taśmę w kolorze i rozmiarze, który nam odpowiada, będziemy upinać ją szpilkami wokół naszego kosza. Ta taśma ma akurat 2,5 cm. Najpierw dopasowujemy naokoło. Spinamy szpilkami przez środek. Tutaj zostawimy dłuższy kawałek, żeby później móc zamontować tam uchwyt na półkole, do którego będzie można przyczepiać pasek. I obcinamy z zapasem, później sobie dopasujemy odpowiednią długość. Następny etap to musimy również z nadmiarem spiąć w ten sposób. Będą nam potrzebne dwa takie paski. I spinamy. Teraz będziemy spinać jeden pas tu naokoło i drugi. Tutaj zostawione są dłuższe taśmy, żeby poprzypinać półkola lub ramki do utworzenia uchwytów. Tutaj również, później będzie można to dociąć. Co ważne jest na tym etapie, żeby posprawdzać, czy wszystko ładnie nam się poschodziło, czy wszędzie są takie same długości. Ja to zrobiłam tak teraz orientacyjnie, więc będzie to wymagało poprawy na pewno. I jeszcze dobrze by było, jakby nasze zakończenie ukryć pod tym paskiem, tak żeby to było w miarę dyskretnie. Ten nadmiar obetniemy, więc zakończenia tych poziomych pasków dobrze ukryć pod tymi bocznymi taśmami. Spięłam to sobie jeszcze raz równiutko, bo sprawdzałam, czy wszystkie odległości mi się zgadzają. I z takich uwag jeszcze przed zdjęciem tej uprzęży, że tą taśmę dobrze by było przypiąć od zewnątrz i wtedy wkładając tutaj półkole możemy pod spód tą taśmę schować i końcówka nie będzie widoczna. W ten sposób można to zrobić, w tym miejscu i w tym miejscu. No i oczywiście analogicznie z tyłu, więc to jedna rzecz. Druga rzecz, jak mamy tutaj końcówki naszego paska, to obcinamy je tak o, żeby nam zachodziło na tą taśmę i z drugiej tak samo. Wtedy możemy opalić końcówki, żeby nam się taśma nie strzępiła. I po opaleniu
przystygło. Po opaleniu chowamy je pod spód i później będziemy to łączyć. Teraz jest niewidoczne. Z tą częścią robimy analogicznie. I chowamy pod spód. Żeby było symetrycznie, to tą taśmę też możemy wyciągnąć na zewnątrz. Gdy już wszystko mamy przygotowane, tak jak ostatecznie ma to wyglądać, to po prostu musimy pospinać nasze taśmy w miejscach łączenia. Taśmy są spięte, ale już całość nie jest przyczepiona do kosza. Robimy tak we wszystkich punktach przecinających się. Niepotrzebne szpilki wyciągamy. Gdy wszystko jest spięte, możemy zdjąć. I tak wygląda nasza uprząż z pospinanymi taśmami. I teraz mamy wybór. Możemy to przeszyć w kwadraciku na maszynie, ale też możemy się pokusić o połączenie każdego punktu nitami. Ja to zrobię na maszynie, a nitów użyję dopiero w momencie, jak będę robiła uchwyt na rączki czy na pasek. Każde łączenie zszywamy w ten sposób. Tak wygląda nasza gotowa uprząż. Jeżeli ktoś ma ochotę, dodatkowo może ją pospinać nitami lub mogą być, montaż może być tylko i wyłącznie przez nity lub tylko i wyłącznie przez szycie. No, tak czy inaczej, efekt końcowy jest taki. No i tak to wygląda. I teraz możemy zamontować półkola czy ramki na uchwyty, na rączki. I teraz możemy to albo zszyć, albo spiąć nitem, pamiętając, żeby obciąć nadmiar i wykończyć zapalniczką, żeby się nie strzępiło. I to są w moim przypadku półkola na rączkę. A uznałam, że tutaj nie będzie uchwytów na pasek, więc obcinam, zabezpieczam zapalniczką i chowam pod spód. I albo wtedy sobie znowu przyszyję ramkę, albo zepnę nitem. Docięłam już wszystkie końcówki na odpowiednią długość. Taśmy na przeciwnych brzegach będę zaginała w ten sposób, z jednej i z drugiej strony, więc mogą być krótsze. Natomiast te, gdzie będą montowane półkola bądź ramki na rączki, zrobiłam troszeczkę dłuższe, żeby uzyskać taką pętelkę. Jest to taśma poliestrowa, więc wszystkie końcówki muszę zabezpieczyć, nadpalając. I teraz mam do wyboru, mogę to przeszyć na maszynie, bądź też zrobić dziurki i zamontować nitę. Ja się pokuszę w tym przypadku akurat o zanitowanie. Mam wszystkie nity założone, teraz mogę pozaciskać je na prasce. I tak wygląda ożebrowanie przygotowane
z taśmy nośnej. W przypadku paska skórzanego lub też z egoskóry, tak jak w tym przypadku, dużo trudniej jest przypiąć szpilkami, to po pierwsze, a po drugie mogą zostać dziury po szpilkach, więc taki tymczasowy szkielet przygotuję ze zwykłej tasiemki satynowej. Mając przygotowane tasiemki, wszystko robimy analogicznie. Gdy mamy przygotowaną już naszą wstępną siatkę, posprawdzane odległości, czy wszędzie wszystko ładnie się zgadza, to wtedy możemy wziąć nasz pasek. Pozaznaczam sobie po prostu długopisem, w którym miejscu ma być dziurka na nit. Przez całą wszystko punkt po punkcie pozaznaczam. Ważne jest, żeby nam się nie pomyliło, który pasek będzie w jakim miejscu. I analogicznie, pamiętając, że ten pasek musi się spotkać tutaj, że tutaj będzie pierwsze łączenie razem z paskiem zewnętrznym, więc tutaj będzie pierwsze łączenie, kolejne zaznaczamy tutaj, dalej tutaj i tak z każdym paseczkiem. I później po prostu wszystkie elementy łączymy ze sobą. Mam już przygotowane podziurkowane paski i tak, tutaj mam dwa paski, które będą szły naokoło i one są w moim przypadku takie same, mają taki sam rozstaw dziurek. Tutaj jest pasek, który idzie naokoło i dwa paski też z równym rozstawem dziurek, które będą się znajdowały tutaj. To jest nasz pasek, który idzie w ten sposób. To są dwa poprzeczne paski. I muszę to zacisnąć na prasce. Mamy przygotowane dno. Teraz zajmiemy się pierwszą z obręczy. To zostawimy na koniec. Trochę tutaj powypadało, ale wiecie, o co chodzi. Tak musimy to spiąć, więc idę teraz do praski kaletniczej, zacisnę to i dopiero zajmiemy się końcówką. Już powoli widać, jak to nam się kształtuje. Tutaj musimy ułożyć jedno na drugim, tak żeby nam się schowało pod zewnętrznym paskiem. I idziemy spiąć. Nity już zostały zaciśnięte na prasce kaletniczej. Możemy spróbować, jak to pasuje na ten moment. Wygląda dobrze. Tutaj mam szereg dziurek, które będą służyły do przyczepienia kolejnej obręczy. Dodatkowo zrobiłam dziurkę wyżej. Żeby móc już zamontować półkola, do których będę montowała rączkę. Natomiast w tym brzegowym punkcie po prostu zamontuję w ten sposób. Możemy to zacisnąć, żeby nam się nie rozsunęło i przejdziemy później na drugą stronę. Mamy już te nity przy półkolach zaciśnięte. Tutaj będzie montaż nita na brzegu. Spód wkładamy tutaj. I zabezpieczamy górę.
Tak to wygląda. Teraz trzeba zacisnąć. Tu robimy analogicznie, tylko pamiętamy o półkolu. Gotowe do zaciśnięcia? Tutaj też musimy zrobić to z półkolem. Mamy zamontowane już 4 półkola. Tutaj jest zakończenie brzegowe i z tej strony też będziemy zapinać w ten sposób. Jeden pasek, drugi pasek. Tutaj może być troszeczkę trudniej, bo mamy grubo. Na styki to wszystko jest, ale powinno się sprawdzić. No i mamy naszą uprząż z ekoskóry. Myślę, że wygląda całkiem fajnie. Wkładamy nasz kosz. Jestem bardzo zadowolona z efektu i teraz muszę zrobić tylko rączki. Tak wyglądają oba ożebrowania. Przygotowałam do nich rączki o długości 39 cm i podobnie jak wcześniej, te z taśmy można spokojnie zabezpieczyć na maszynie. Te na pewno najefektowniej będzie spiąć nitami. I pierwszą dziurkę zrobiłam na wysokości 1 cm, drugą dziurkę na wysokości 5,5 cm i tak będziemy zahaczać o półkole. W tym przypadku również zastosuję nitowanie. Tak wygląda rączka i teraz trzeba po prostu zacisnąć nity na prasce kaletniczej. Tak wyglądają rączki zamontowane do ożebrowania z taśmy nośnej, a tak wyglądają rączki zamontowane do ożebrowania z ekoskóry. Mam nadzieję, że dzięki mojej instrukcji uda Wam się wykonać podobną torbę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia!